Siemka, ja jestem Odacho i witam Was w 30, można powiedzieć, że jubileuszowym rozdziale mangi Dragon Ball Hakai, która ostatnio zrobiła wielki powrót, ponieważ jak się okazuje, autor miał problemy m.in. finansowe i po prostu potrzebował budżetu, żeby kontynuować rysowanie tej mangi, bo jak się okazuje, on też wynajmował, z tego co kojarzę, rysowników, więc tak to się złożyło, że manga Dragon Ball Hakai po ponad pół roku praktycznie wróciła, bo ostatnio ten 28 rozdział był w sierpniu, 29 wrzuciłem Wam ostatnio, dzisiaj mamy 30 i wydaje mi się, że to będzie dalsza część tej historii, która zakończyła się tym panelem. Goku, żeby osiągnąć większą kontrolę nad swoją energią zniszczenia, ma do wyboru dwie ścieżki. Poświęcić czas na zapoznanie się z naturą tej energii, na zrozumieniem tej energii i po prostu zyskaniem, wytrenowaniem większej kontroli nad tą energią, jak to robi duża grupa bogów, praktycznie wszyscy poza dwoma w historii, albo wybranie drugiej ścieżki. Taka właśnie, która została wybrana przez tylko dwóch bogów, a może inaczej, która udała się tylko dwóm bogom zniszczenia. Ta metoda udała się tylko dwóm bogom w historii, nie tym, którzy istnieją teraz, którzy panują teraz. Być może, podejrzewam, że tak to właśnie było, byłoby to bardzo logiczne, że była grupa bogów, która próbowała tej metody, ale im się nie udawało, no bo to jest metoda bardzo, bardzo ryzykowna, a mianowicie dogadanie się z energią zniszczenia i sprawienie, żeby ta współpracowała i oddała swoją moc, w zasadzie oddała, jakby użyczyła kontroli bogowi zniszczenia nad sobą, prawda? Czyli tak naprawdę dogadanie się. Ale to sprawia, że Goku byłby w stanie, w zasadzie to by sprawiło, że Goku byłby w stanie używać maksymalnego potencjału swojego jako boga zniszczenia. Nie muszę Wam mówić, jaką drogę wybrał Goku, zresztą widzicie to tutaj i jeśli czytaliście ostatni rozdział, to sami o tym wiecie. Rozdział 30, jeszcze nie widziałem, jak to się zaczyna, bo to jest oczywiście spoilerek, na samym początku jest zawsze spoilerek. W pałacu króla Jemmy dusza kogoś bardzo, ekstremalnie ważnego miała się za chwilę pojawić. Wszystkie dusze mają stać w jednym rządku. Ty tam! Nie zaczynajcie drugiej kolejki. Proszę się ustawić w linii. Pracownik króla Jemmy ustawia duszę do porządku, a my zaraz zobaczymy, o kogo tutaj chodzi. O, Dandy! Biurko króla Jemmy z mahoniu, przy którym siedzi sam król Jemma. Bóg ziemi? Co ty tutaj chcesz? Czego tu chcesz? Coś ważnego musiało się wydarzyć. Po prostu chodzi o to, że mieszkaniec mojej planety właśnie opuścił świat żywych. O kurwa mać. Ale żeście tu wjechali. O ja pierniczę, serio. Ale mnie to tutaj teraz zbiło z pantałyku. Jest na tyle ważny, że nie mogłem pozwolić mu, żeby przyszedł tutaj sam. Musiałem mu pomóc. O, więc w końcu pan przyszedł. To przyjemność pana tu zobaczyć. Czy byłem dobrym mangaką? Proszę was. Naprawdę. Nie, byłeś najlepszym. Twoje zachowanie na ziemi było bardzo dobre. Byłeś bohaterem dla wielu ludzi. Bez wątpienia, wyślę cię do nieba. Królu Jemma, jeśli to nie problem, on chciałby pobiec do króla Kaio. Naprawdę? Chcesz ryzykować i biec wężową drogą, żeby spotkać króla Kaio, zamiast polecieć prosto do nieba? Tak, jestem pewien. Okej, rozumiem. Przywołam dla pana przewodnika. Proszę wyjść na zewnątrz i poczekać. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie, to my dziękujemy. Proszę po prostu podążać za wężem. Na końcu znajdzie pan planetę króla Kaio. Przecież on wie. No dobrze, nadchodzę. Hop. Dziękujemy, mistrzu. Nadchodzę, królu Kaio. Parę minut później. To jest trudniejsze niż myślałem, ale naprawdę dobrze się bawię. Odchodzę, królu Jemmo. Dandy zniknął, a ktoś tu się pojawił w zaświatach jeszcze. Bogu... Nie, Dandy nie zniknął. Miał zamiar zniknąć i ktoś się pojawia. Bogu ziemi, muszę z panem porozmawiać. Kto tam się pojawił? Czyli to jest dalsza część historii Hakai, tylko że była taka wstawka tutaj? Nie musimy cię wskrzeszać za pomocą smoczych kul, ponieważ zawsze będziesz żył w naszych sercach. Dziękujemy, mistrzu. No, powiem wam, że nie spodziewałem się tego. Okej, czyli to jest tylko... A kto tam się pojawił? Kto tutaj się pojawił na samym końcu tej historii krótkiej? Bo zostało to tutaj ucięte. O kurde. No dobrze. Idziemy dalej. Do rozdziału 30. Dalsza część, powiem wam, że no nie spodziewałem się tego. Wzięło mnie to naprawdę z zaskoczenia. Druga część, no dobrze. Druga część tej historii, która toczyła się na planecie Boga Zniszczenia szóstego Wszechświata, czyli Goku. Na planecie Ziemia, we Wszechświecie siódmym, wszyscy wojownicy trenują bardzo ciężko, żeby przygotować się do wojny, która niedługo nadejdzie. Gohan i Piccolo, tak jak ostatnio widzieliśmy w zasadzie w sierpniu, bo ten wątek został przytoczony w sierpniu,
Trenują i wydaje mi się, że jest to właśnie ta dwójka wojowników, których na myśli miał Paikuhan. Ale pośród wszystkich, ci, którzy trenują najciężej, to Gohan i Piccolo. Intensywnie, każdego dnia. A potem Gohan idzie do pracy. Przed pracą to się dzieje, no nieźle. A potem Piccolo gdzie idzie? Pić wodę. Pić wodę i medytować. W tym konkretnym momencie trenują w taki sposób, gdzie ataki ki nie są dozwolone. Aha, czyli biją się po prostu wręcz. A Gohan musi trenować, będąc w formie, która jest równa mocy Piccolo. Czyli jest przetransformowany w SSJ. Piccolo próbuje zadać cios, ale wiecie co? Ja jestem tak przyzwyczajony, znaczy trudno mówić tutaj o przyzwyczajeniu, bo tak jak mówię, to, że tam ostatnio manga Dragon Ball Hakai wróciła, to jest jedna rzecz, ale ostatnie rozdziały były w sierpniu i wcześniej. Ostatnio, jak sobie nadrabiałem ten poprzedni rozdział i czytałem kolejny, zapomniałem w ogóle, że w mandze też może być jakaś akcja, bo oni cały czas gadają. Wiem, że ta historia jest bardzo ciekawa i mi się ona podoba i chcę się dowiedzieć więcej, ale zapomniałem w ogóle o akcji. Tak się dziwnie mi w ogóle czyta Dragon Ball Hakai teraz, jak coś się dzieje. Piccolo próbuje zaatakować Gohana, ten unika ciosu na Mechanina, kontruje kopniakiem, ale Piccolo również stawia blok. Twoje umiejętności ostatnimi czasy się polepszyły, Gohan. Po tych słowach Gohan trafia Piccolo prosto w klatkę piersiową. Co mogę powiedzieć? Mam dobrego mistrza. Walka trwa, wymieniają się ciosami, ale wygląda na to, że Piccolo tym razem zyskuje przewagę, łapiąc Gohana za dłoń, ciskając nim w ziemię i próbując wbić się w niego jakimś Gomu no Spear. Nameczańską dzidą bojową, ale Gohan w ostatnim momencie odskakuje. Chciałem powiedzieć, że się puszcza w stronę Piccolo, ale to w sumie Piccolo puszcza się w stronę Gohana i przygotowuje cios, który jest przez Gohana zablokowany. Walka jest kontynuowana. Ty również jesteś bardzo silny, mówi Gohan. Nawet silniejszy niż wtedy, kiedy Moro był na ziemi razem ze swoimi żołnierzami. Oczywiście, że jestem silniejszy. Trenowałem każdego dnia od tego czasu. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Saiyan, mówi Piccolo, unikając ciosu Gohana, do was Saiyan, którzy ewoluują z niesamowitą prędkością, Gohan jest trafiony podczas słuchania tych słów Piccolo siarczystym kopniakiem prosto w brodę. Muszę naprawdę bardzo mocno trenować, żeby stać się silniejszym. Nie mów do mnie w taki sposób, jakbym ja sam się nie starał, wykrzykuje Gohan. Uczeń z mistrzem rzucają się w swoją stronę. Piccolo jest odrzucony, koziołkuje niczym kaczka rzucona na taflę jeziora, na czym kamień w sensie kaczkuje, tak hop, 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 hop. Mam cię, wykrzykuje Gohan. Ale jeszcze w sumie to ja nie wiem, czy on go ma. Piccolo tam odleciał, widzę, że tutaj bez problemu wyhamował. Gohan rzuca się w jego stronę i Piccolo ale to było... ja nie wiem, o co tu chodzi. Mam wrażenie, że to jest też rzecz, która trochę nie pasuje do charakteru Piccolo. Rzucił mu piachem w oczy. Patrzcie, rzucił mu piachem w oczy. Niech ci się nie wydaje. O nie, moje oczy, mówi Gohan, łapiąc się, bo ma kurwa piasek w oczach. Co się z tobą dzieje, Gohan? Ja wiem, że to... Może Piccolo próbuje Gohana nauczyć tego, że przeciwnik może walczyć nawet w, wiecie, nieuczciwy sposób, grać nie fair, ale jeśli oni tylko sparują, no nie wiem. W sumie okej. Może zwracam honor w sumie, bo Piccolo tutaj mówi: od kiedy potrzebujesz oczu do walki? Znajdź moją kij i obroń się. Haha, w sumie okej, dobra. No, było to trochę radykalne posunięcie, żeby tak sypnąć piaskiem w oczy, ale w gruncie rzeczy rozumiem podejście Piccolo. Piccolo pojawia się za Gohanem, próbując go uderzyć, ale Gohan, nie patrząc, unika i jednocześnie kontruje, kopiąc Piccolo, wysyłając go w powietrze, ale Piccolo cieszy się. Cieszy się, że Gohan robi postępy. Bardzo dobrze, Gohan, ale nadal niewystarczająco. A Gohan już otworzył oczy, okej, czyli ta akcja z piaskiem była tylko tymczasowa. Kolejny raz Gohan próbuje zaatakować na Mechanina, ale nagle uderza chyba tylko w jego pelerynę. Co? To jest bardzo ciężkie. Gohan uderzył w pelerynę, bo Piccolo tę pelerynę zrzucił. Piccolo tak naprawdę walczył cały... Okej, dobra, Piccolo walczył z obciążeniem, a Gohan walczy tylko w SSJ. No to przecież Gohan też może stać się silniejszy, prawda? To było to jest akurat niesprawiedliwe. Wiecie dlaczego? Było na początku powiedziane, że Gohan używa niższej formy, żeby być na równi z bazowym Piccolo, a teraz Piccolo nagle sobie zrzuca pelerynę, staje się silniejszy i nokautuje Gohana i mówi: wystarczy już na teraz. No ale... To tak jakby Gohan na przykład przez chwilę włączył bestię, znokautował Piccolo i mówi: wystarczy na dzisiaj. No widzisz, Adikow, też się zgadzasz ze mną? Adikow 9.2, dziękuję bardzo za suba. Też możecie zostawić suba, niczego nie przegapicie. A to darmowe! Darmo to uczciwa cena, pamiętajcie, więc póki YouTube nie wprowadził płatnych subskrypcji, subskrybujcie. Chociaż wspierający, którzy płacą 5 zł albo więcej za miesiąc, mają wczesne premiery. Filmy czasami widzą tydzień wcześniej. Jesteś bardzo mądry, pani Piccolo. Bo co, bo zrzucił pelerynę i znokautował cię grając nie fair? Ten moment, w którym zrzuciłeś swoje ciężkie ciuchy, żeby mnie uderzyć, zwiększyłeś ich wagę celowo, prawda?
A, czyli Piccolo zwiększył wagę tej peleryny, żeby Gohana obciążyć troszeczkę i to opóźniło moją reakcję. Z jakiegoś powodu nigdy nie jestem w stanie cię pokonać. Chyba że używam silniejszych transformacji, wtedy moja siła jest znacznie większa od twojej, mówi Gohan, na co Piccolo odpiera: twoje umiejętności bitewne są niesamowite, są excellent, perfekcyjne, wspaniałe. Na pewno na równi z moimi, a może nawet lepsze. I nie tylko to. Byłeś też ode mnie silniejszy, jeśli chodzi o ogólną moc. Wydaje mi się, że przez ostatnie dni bardzo mocno wyewoluowałeś. Ale jest coś, czego brakuje. To jest właśnie to, o czym mówiłem ostatnio. Zobaczcie, jak tutaj Piccolo jest rysowany. Piccolo mówi, że jest coś, czego tutaj brakuje. I to jest coś, dlaczego nie możesz mnie pokonać. Nawet jeśli jesteś ode mnie silniejszy i masz równe umiejętności. Dlaczego Piccolo krzyczy na niego? To są normalne słowa. A tutaj on jest tak rysowany, jakby tutaj cierpiał. Jest coś, czego brakuje. Nie możesz mnie pokonać. Te rysunki tutaj są bardzo nieadekwatne do tego, jakie słowa są wypowiadane. Czego mi brakuje? Mówi Gohan. Twoje serce jest zbyt czyste. Brakuje ci złości. Tak jak twój ojciec. Walczycie po prostu zbyt prosto. Nawet jeśli wiecie, że wasz przeciwnik może oszukiwać. Macie problem z tym, żeby to przewidzieć, bo taka myśl w ogóle nie jest zakorzeniona w waszych myślach. Podczas walki próbuj myśleć jak twój przeciwnik. Nieważne, jakie jego myśli mogłyby być. To jest dobra myśl. I teraz to sypnięcie piaskiem w oczy jest usprawiedliwione i nawet bym powiedział, że to, że Piccolo, wiecie, zdjął te ciuchy i stał się silniejszy przez to, to też może być usprawiedliwione. Fajne. Ej, w sumie zwracam honor. Zostałem sam tutaj zrobiony w bambuko. Piccolo zagrał nie fair, żeby dać Gohanowi lekcję, żeby też czasem myślał, że przeciwnik może grać nie fair. Wtedy będziesz mógł przewidzieć jego taktyki i jego triki. Zrozumiałem! Gohan, Piccolo, zbiórka w pałacu, proszę! O, Dandy się nagle odzywa? Czy coś się stało, Dandy? Pyta Piccolo telepatycznie. Ktoś przyleciał i poprosił o moją... O, Paikuhan przyleciał. Paikuhan jednak myślał o Piccolo i Gohanie. Ktoś przyleciał i poprosił, żeby się z wami spotkać. Wygląda na to, że to ważne. Proszę, pospieszcie się. Tak, Paikuhan przyleciał po Piccolo i Gohana, a my jesteśmy na planecie zniszczenia. We Wszechświecie Szóstym, gdzie trening Goku jest kontynuowany. W zasadzie trening, no nie trening, ten proces dogadania się z energią zniszczenia, ale może nie kontynuowany, może dopiero teraz będziemy go zaczynać. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten trening jest bardzo ryzykowny. Nawet jeśli nie wiem tego, co się działo z tobą w twoim poprzednim życiu, mogę powiedzieć, że to będzie najniebezpieczniejszy trening, jaki zrobisz przez cały swój żywot. Ze względu na to, że jeśli ci się nie uda, nie będziesz już sobą. Nie będę już sobą? O co chodzi? Od momentu, w którym wejdziesz w stan medytacji i znajdziesz swoją energię zniszczenia, będziesz mierzył się z tą energią swoją własną świadomością. Jeśli w tym momencie zostaniesz stłumiony, stracisz nad nią panowanie, a ona zyska panowanie nad tobą. Jeśli to się stanie, przywrócenie cię z powrotem będzie praktycznie, prawie niemożliwe. Ty, Son Goku, przestaniesz istnieć. Staniesz się tylko pojemnikiem dla bestii zniszczenia. W momencie, w którym to się wydarzy, ja, jako anioł odpowiedzialny za ciebie, będę miała pozwolenie, żeby się tobą zająć i żeby cię spacyfikować, mówi Vados. Rozumiem, pani Vados, ale nadal chcę to zrobić. Zrobię to. To jest coś, co wydarzyło się dawno, przed tym treningiem, bo mamy tutaj taki filtr nałożony i obecnie ten trening trwa, a Vados mówi, że jest w tym stanie już kilka godzin. Od wielu godzin. Co się dzieje w jego umyśle? Ta medytacja trwa. Zobaczcie, to się dzieje! Goku stawia się. Wchodząc w stan medytacji, staje naprzeciwko energii zniszczenia, konfrontując się z nią, stawiając naprzeciwko swoją własną świadomość. Można powiedzieć, że też na szali. Kto się zbliża do Goku? A, to Goku jest cały czas tutaj w tej swojej świadomości. Im głębiej wchodzę, im dalej wchodzę w swoją świadomość, tym ciemniejsza się ona staje. Atmosfera tutaj jest znacznie cięższa niż była za pierwszym razem. O, jest on! Jest ten Goku, który przejął go w walce z Odisu. Co się dzieje? Boisz się swojego wewnętrznego ja? Kto tam jest? Pyta Goku. Witaj, Son Goku. W końcu się spotykamy. Kim jesteś? Kim jesteś? Tym sąsiadem spod trójki z ostatniego odcinka. Czy on słuchał w ogóle Vados? Nie no, to jest chyba najgłupsze, co on mógł powiedzieć. Kim jesteś? Mariusz Pudzianowski, najsilniejszy człowiek na świecie, strongman, mistrz strongmanów, to ja. Ja pierdolę, nie wierzę. On w ogóle słuchał Vados? On wie, po co tam wszedł? Kim jest? No kto tam może być? No przecież ty go szukasz, kurwa. O!
się dzieje? Pozwól, że się przedstawię. Ta energia zniszczenia przebija Goku. A to jest nawiązanie do kadru z sagi Moro, kiedy Moro przebił Goku. Goku jest przebity. Bez żadnego ostrzeżenia. Ja pierniczę. Co? Od razu na starcie przegrał? Jestem twoim nowym mistrzem. Twoja energia zniszczenia. Kakarot. Patrzcie. Goku stracił kontrolę chyba nad sobą. Jego ciało jest otaczane aurą zniszczenia. Goku wstaje, przejęty jest. Vados mówi, o ja pierniczę. O nie! Goku permanentnie przejęty przez energię zniszczenia, nawet nie miał czasu, żeby tam zawalczyć. Jestem twoim nowym mistrzem. Twoja energia zniszczenia, Kakarot. Goku przejęty przez energię zniszczenia. Na zawsze? I co, Vados teraz będzie musiała go sklepać? I to jest koniec rozdziału? Jasna. Kurwa, i 100 milicjantów. Co tu się porobiło? Ja myślałem, że będzie jakaś w ogóle walka, może coś. Czyli on przez tyle godzin medytował, bo szukał tego gościa w swojej podświadomości, a jak go znalazł, to powiedział, kim jesteś? I dostał heada. Pestkę dostał. O nie. No, ale przynajmniej mamy jakiegoś tutaj cliffhangera. Zobaczcie, Goku się uśmiecha, w zasadzie Kakarot się uśmiecha. Energia zniszczenia, która kolejny raz przejęła ciało Goku. Zobaczymy, czy to będzie faktycznie permanentne przejęcie, czy coś może tutaj się jeszcze wydarzy, czy będzie jakiś twist. No, jestem bardzo ciekaw. Cieszę się, że manga Dragon Ball Hakai wróciła, bo te wydarzenia sprawiły, że znowu zacząłem się jarać tą historią, że zacząłem naprawdę za nią tęsknić. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronkę Dragon Ball Hakai, autorowi pomóc, jeśli macie taką ochotę, a jeśli chodzi o mój film, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.